Lato 1945 roku. Niewielka wieś na Mazurach, kilkanaście kilometrów od Olsztyna. W izbie miejscowego urzędu siedzi kobieta w wytartej chustce ze spracowanymi dłońmi złożonymi na kolanach. Na 32 lata. Dwójkę dzieci czekających pod drzwiami. Jedno tytanie, od którego zależy całe jej życie. Mężczyzna za stołem, urzędnik nowej polskiej administracji, patrzy na nią niecierpliwie i powtarza po raz trzeci. Jesteś Polką czy Niemką? Kobieta milczy. Bo prawda jest taka, że przez całe swoje życie nigdy nie musiała odpowiadać na to pytanie. Przez całe swoje życie była po prostu tutejsza. Ta kobieta nazywa się Maria Kozłik. Jej historia to historia setek tysięcy kobiet, które w tamtych latach stanęły przed tym samym absurdalnym wyborem. Wyborem między dwiema tożsamościami, z których żadna nie była do końca ich własną. Żeby zrozumieć, dlaczego to pytanie było tak trudne, trzeba najpierw zrozumieć, kim byli ludzie tacy jak Maria. Ludzie, których historycy nazywają autochtonami. To słowo brzmi uczenie, ale oznacza coś bardzo prostego. Oznacza ludzi, którzy od pokoleń żyli na tych ziemiach, na pograniczu, gdzie mieszały się języki, kultury i państwa. Górny Śląsk, Warmia, Mazury, Pomorze to były regiony, gdzie przez wieki granice przesuwały się tam i z powrotem, gdzie jedno pokolenie rodziło się w Prusach, drugie w Niemczech, a trzecie miało się obudzić w Polsce. Maria przyszła na świat w 1913 roku, w małej wsi pod Opolem na Górnym Śląsku. Jej ojciec pracował w kopalni węgla, matka zajmowała się gospodarstwem i 4 dzieci. W domu mówili po śląsku, w tym języku, który dla jednych brzmiał jak zepsuta polszczyzna, dla innych jak dziwna odmiana niemieckiego, a dla nich samych był po prostu mową ojców i dziadów. W niedzielę cała rodzina szła do kościoła, gdzie ksiądz odprawiał mszę po łacinie, a kazania głosił po polsku. Ale kiedy Maria poszła do szkoły, wszystkie lekcje były po niemiecku, bo tak wyglądało prawo w pruskim, a potem niemieckim państwie. Jej świadectwa, jej metryka urodzenia, jej dokumenty, wszystko było napisane gotyckimi literami w języku niemieckim. Czy to czyniło ją Niemką? Jej ojciec śpiewał polskie pieśni powstańcze wieczorami, bo pamiętał powstania śląskie z lat 20., kiedy część Ślązaków walczyła o przyłączenie do Polski. Czy to czyniło ją Polką? Dla Marii te pytania nie miały sensu. Była Ślązaczką, była stąd, należała do tej ziemi, do tych pól, do tego kościoła, do tej gwary, którą mówiła jej babka i którą ona sama chciała przekazać swoim dzieciom. W 1938 roku Maria wyszła za mąż za Jana, młodego rybaka z Mazur, którego poznała przez kuzynkę. Przeprowadziła się na północ, nad jeziora, do krainy lasów i wód, która była równie pograniczna jak jej rodzinny Śląsk. Mazurzy mówili swoim dialektem, chodzili do ewangelickiego kościoła, ale wielu z nich czuło się Polakami, wielu czuło się Prusakami, a jeszcze więcej czuło się po prostu Mazurami i nie widziało w tym żadnej sprzeczności. Jan nauczył ją łowić ryby, poznała jego rodzinę, urodziła 2 dzieci, chłopca i dziewczynkę. Życie było ciężkie, ale było jej życiem. A potem przyszedł konflikt zbrojny i przewrócił wszystko do góry nogami. We wrześniu 1939 roku Mazury były częścią Niemiec, więc dla Marii i Jana sytuacja wyglądała inaczej niż dla Polaków z centralnych ziem. Nie było bombardowań, nie było ucieczki. Było za to coraz więcej nakazów, zarządzeń, powołań. W 1944 roku, gdy front wschodni zbliżał się nieubłaganie, Jana powołano do Wehrmachtu, do niemieckiej armii. Nie pytano go, czy chce walczyć. Nie pytano, czy czuje się Niemcem. Założono mu mundur i wysłano na wschód. Maria została sama z 2 dzieci, z 8-letnią Hanną i 6-letnim Frankiem. Ostatni list od Jana przyszedł w styczniu 1945 roku. Pisał, że jest gdzieś na Węgrzech, że tęskni, że wróci. Więcej nie napisał. W tym samym miesiącu przez Mazury przetoczyły się wojska radzieckie i świat Marii runął ostatecznie. To, co wydarzyło się w pierwszych miesiącach 1945 roku, przez dziesięciolecia pozostawało tematem tabu, zbyt bolesnym, zbyt skomplikowanym, zbyt niewygodnym dla oficjalnej historii. Wystarczy powiedzieć, że dla kobiet takich jak Maria był to czas próby, jakiej nie sposób sobie wyobrazić.
Kiedy latem tego samego roku pojawiła się polska administracja, Maria mogła pomyśleć, że najgorsze ma za sobą. Nie wiedziała jeszcze, że najgorsze dopiero się zaczyna. Tyle, że będzie miało inną twarz. Twarz urzędnika z pytaniem, które nie miało dobrej odpowiedzi. Część druga. Weryfikacja. Egzamin z polskości. Nowa władza, która przyszła na Mazury i na Śląsk latem 1945 roku, miała jedno podstawowe zadanie – zamienić te ziemie w ziemie polskie, nie tylko na mapie, ale w każdym wymiarze – językowo, kulturowo, demograficznie. Problem polegał na tym, że mieszkali tu ludzie, setki tysięcy ludzi, którzy nie pasowali do prostych kategorii. Nie byli Volksdeutschami, którzy świadomie wybrali niemieckość dla korzyści. Nie byli Polakami z centralnych ziem, którzy przetrwali okupację. Byli kimś pomiędzy. Kimś, kogo istnienie było niewygodne dla nowego porządku. Rozwiązaniem miała być weryfikacja. Procedura, która brzmi sucho i biurokratycznie, ale dla setek tysięcy ludzi oznaczała egzamin z polskości. Egzamin, którego zasady ustalano w trakcie jego trwania. Komisje weryfikacyjne składały się zazwyczaj z kilku osób. Przedstawiciela władz, czasem milicjanta, czasem kogoś z lokalnej społeczności. Przesłuchiwały każdego dorosłego mieszkańca i na podstawie rozmowy, dokumentów, a często po prostu wrażenia, decydowały o jego losie. Kto został uznany za Polaka, mógł zostać i otrzymać obywatelstwo. Kto nie przeszedł weryfikacji, stawał się Niemcem i podlegał wysiedleniu na zachód, do okupowanych Niemiec. Maria stanęła przed komisją w sierpniu 1945 roku. Siedziało przed nią 3 mężczyzn, 2 w urzędniczych garniturach, 1 w mundurze milicji. Zaczęli od pytań o język. Czy mówi pani po polsku? Maria odpowiedziała po polsku, ale z silnym śląskim akcentem, bo polska literacka nie była językiem jej domu. Była językiem kazań w kościele i rozmów na targu. Jeden z urzędników zmarszczył brwi. Zapytali o szkołę. Czy chodziła pani do polskiej szkoły? Nie, odpowiedziała zgodnie z prawdą. Szkoła była niemiecka, bo taka była szkoła w ich wsi, bo takie było prawo. Kolejne zmartwienie na twarzy urzędnika. Zapytali o męża. Gdzie jest pani mąż? Nie wiem, odpowiedziała Maria. Był w wojsku, w Wehrmachcie i nie wrócił. Cisza w izbie stała się gęsta. Żona niemieckiego żołnierza to było jak pieczęć, jak wyrok. Niezależnie od tego, że Jan nie miał wyboru, niezależnie od tego, że był Mazurem mówiącym po mazursku, niezależnie od wszystkiego. Zapytali o dzieci. Jak się nazywają pani dzieci? Hanna i Frank, odpowiedziała Maria, bo tak dała im na imię. Bo tak miała na imię jej babka i tak miał na imię brat Jana, bo to były imiona jej świata. Urzędnik zapisał coś w papierach. Imiona brzmiały niemiecko. Maria patrzyła na tych ludzi i widziała, że nie rozumieją. Nie rozumieją, że człowiek może mówić 3 językami i nie należeć w pełni do żadnego narodu. Nie rozumieją, że można być katoliczką ze Śląska, zamężną z ewangelikiem z Mazur i nie być przez to Niemką. Nie rozumieją, że świat pogranicza nie mieści się w formularzach i rubrykach. Ale Maria wiedziała też, że nie może im tego wytłumaczyć, bo dla nich świat był prosty. Były 2 szuflady – Polacy i Niemcy – i każdy musiał się zmieścić w jednej z nich. Po 2 godzinach przesłuchania komisja wydała decyzję tymczasową. Maria Kozłik zostaje zakwalifikowana jako osoba wymagająca dalszej weryfikacji. Status nierozstrzygnięty. Prawo pobytu tymczasowe. W praktyce oznaczało to, że Maria nie zostanie wysiedlona od razu, ale też nie ma żadnych praw. Jej dom, jej ziemia, jej przyszłość – wszystko zawisło w próżni, zależne od decyzji, która mogła zapaść jutro, za miesiąc, za rok albo nigdy. Co było najbardziej absurdalne w tym systemie, to jego całkowita arbitralność. Maria słyszała o przypadkach z okolicznych wsi, o rodzinach, które były bardziej polskie niż ona. Mówiły czystą polszczyzną, miały polskie korzenie od pokoleń, a mimo to zostały wysiedlone, bo ktoś doniósł, bo ktoś chciał ich domu, bo komisja miała zły dzień. Słyszała też o innych, którzy ledwo mówili po polsku, ale zostali uznani za Polaków, bo mieli znajomości, bo dali łapówkę, bo trafili na życzliwego urzędnika.
System, który miał określić, kto jest Polakiem, a kto Niemcem, w praktyce często określał tylko, kto ma szczęście, a kto nie. Jesienią 1945 roku Maria podjęła decyzję, że będzie walczyć. Nie o wielkie rzeczy, nie o sprawiedliwość czy uznanie, po prostu o prawo do zostania w jedynym miejscu, które znała. Zaczęła zbierać dokumenty, metrykę chrztu, świadectwo ślubu kościelnego, zaświadczenie od księdza, że regularnie uczęszczała na mszę po polsku. Szukała świadków, sąsiadów, którzy mogli potwierdzić, że jej rodzina zawsze czuła się związana z Polską. Uczyła dzieci zmieniać imiona. Hanna miała być teraz Anną, Frank miał być Franciszkiem. Uczyła je mówić po polsku bez akcentu. Uczyła je zapominać. To było jak zdawanie egzaminu, którego program zmieniano w trakcie, z egzaminatorami, którzy sami nie wiedzieli, czego szukają. Maria robiła wszystko, co mogła. Ale pewnych rzeczy nie mogła zmienić. Nie mogła sprawić, żeby jej mąż nie był w Wehrmachcie, nie mogła wymazać niemieckich dokumentów, nie mogła zmienić historii. I wiedziała, że ta historia ciągnie się za nią jak cień, czekając tylko na moment, żeby ją pochłonąć. Część trzecia. Cena pozostania. Wiosna 1946 roku przyniosła Marii decyzję, która wyglądała jak zwycięstwo. Komisja weryfikacyjna ostatecznie uznała ją za Polkę, przyznała jej tymczasowe obywatelstwo i prawo do pozostania na Mazurach. Maria mogła odetchnąć, ale ulga trwała krótko, bo szybko okazało się, że papier z urzędową pieczęcią nie zmienia tego, jak patrzą na nią ludzie. Na Mazury i na Śląsk napływały tysiące przesiedleńców ze wschodu, Polaków wysiedlonych z Lwowa, z Wilna, z Grodna, z ziem, które teraz należały do Związku Radzieckiego. Ci ludzie stracili wszystko, swoje domy, swoje miasta, swoich bliskich i teraz mieli zacząć od nowa na ziemiach, które władza nazywała odzyskanymi. Dostawali domy, pola, gospodarstwa, często te same domy, pola i gospodarstwa, które jeszcze niedawno należały do autochtonów takich jak Maria. Pewnego dnia w maju do drzwi Marii zapukał urzędnik w towarzystwie rodziny, mężczyzny, kobiety i trójki dzieci. Wyglądali na zmęczonych, jakby przeszli długą drogę. Urzędnik wyjaśnił sytuację. Państwo Kowalczykowie zostali przydzieleni do tego domu. Maria ma prawo zostać, ale będzie dzielić przestrzeń z nową rodziną. W praktyce oznaczało to, że Maria i jej dwoje dzieci dostali jedną izbę, tę najmniejszą, od północy, zimną i ciemną. Reszta domu, kuchnia, duży pokój, sień, wszystko to należało teraz do obcych ludzi. Jej własny dom, dom, w którym rodziła dzieci, w którym czekała na wiadomości od męża, dom, który był jej światem, ten dom przestał być jej. Maria musiała prosić o pozwolenie, żeby skorzystać z kuchni. Musiała tłumaczyć się, kiedy wracała późno. Musiała znosić spojrzenia, które mówiły wyraźnie, że jest tu tolerowana, niemile widziana. Kowalczykowie nie byli złymi ludźmi. Sami byli ofiarami historii. Sami stracili dom na wschodzie. Sami nie prosili się o ten los. Ale patrzyli na Marię jak na Niemkę. Jak na kogoś, kto z definicji był po niewłaściwej stronie. Nieważne, co mówiły dokumenty. Dla nich sprawa była prosta. To były niemieckie ziemie. Maria była stąd, więc Maria była Niemką. Słowo Szwab stało się częścią codzienności Marii. Sąsiedzi, ci nowi, przesiedleńcy, używali go bez złości, bez nienawiści, ale z naturalnością, która bolała bardziej niż oberga. Szwabka, mówili. Ta szwabka z końca wsi. Dla nich to było po prostu określenie. Dla Marii to było przekreślenie wszystkiego, kim była. Presja na porzucenie dialektu pojawiła się niemal natychmiast po zakończeniu działań zbrojnych. Choć oficjalnych zakazów nie było, atmosfera była jednoznaczna. Maria musiała pilnować się przy każdym słowie, żeby nie powiedzieć czegoś po śląsku, po mazursku, w tym języku, który był językiem jej duszy. W domu, w swojej jednej izbie jeszcze czasem szeptała do dzieci po śląsku, ale coraz rzadziej, bo Anna i Franciszek, dawna Hanna i dawny Frank, zaczynali się bać tego języka. Wiedzieli, że jeśli ktoś usłyszy, będą kłopoty. Szkoła była dla dzieci Marii codzienną próbą. Anna miała 9 lat, Franciszek 7. Oboje mówili po polsku, ale z akcentem, który zdradzał ich pochodzenie.
Nauczyciele poprawiali ich publicznie, robiąc z tego lekcje dla całej klasy. Słyszycie, jak mówi? Tak mówią niemieccy szpiedzy. My mówimy inaczej. Dzieci z przesiedleńczych rodzin śmiały się, przedrzeźniały, wykluczały. Anna wracała do domu zapłakana. Franciszek wracał poturbowany i milczał. Maria widziała, jak jej dzieci zaczynają wstydzić się własnej matki. Widziała, jak unikają mówienia o tym, skąd pochodzą, jak wymyślają nowe historie, jak uczą się kłamać. Widziała, jak ta część ich tożsamości, która była śląska i mazurska i tutejsza, gaśnie dzień po dniu. Nie pod wpływem siły, ale wstydu. Sprawa męża wisiała nad Marią jak topór. Jan nie wrócił i nie było o nim żadnych wieści. Władze traktowały go jako żołnierza wrogiej armii i to rzucało cień na całą rodzinę. Maria musiała regularnie zgłaszać się na komisariat. Musiała tłumaczyć się, dlaczego nie ma wiadomości od męża. Musiała udowadniać, że nie utrzymuje kontaktów z Niemcami za granicą. Każda wizyta w urzędzie była upokorzeniem. Każdy formularz był przypomnieniem, że jest tu na warunkach, które mogą się zmienić w każdej chwili. W 1947 roku pojawiła się nowa możliwość. Władze zaczęły organizować tak zwane wyjazdy dobrowolne do Niemiec dla tych autochtonów, którzy nie chcieli lub nie mogli się zasymilować. Dobrowolne w teorii, bo w praktyce towarzyszył im nacisk, sugestie, że życie byłoby łatwiejsze po drugiej stronie, że tam Maria mogłaby szukać męża, że tam jej dzieci nie musiałyby się wstydzić. Urzędnik, który prowadził jej sprawę, powiedział jej wprost: niech pani to rozważy, będzie pani lepiej. Po co te męki? Maria stała przed wyborem, który nie był wyborem. Mogła wyjechać do kraju, którego nie znała, którego języka literackiego nie władała, gdzie nie miała nikogo i niczego. Albo mogła zostać na swojej ziemi, ale przestać być sobą. Część 4. Ludzie znikąd. Maria została. Została, bo ta ziemia była jej ziemią. Bo tu były groby jej teściów, bo tu przyszły na świat jej dzieci, bo wyobrażenie przeprowadzki do obcego kraju było ponad jej siły. Ale zostać znaczyło dostosować się, a dostosować się znaczyło zniknąć, kawałek po kawałku, słowo po słowie, wspomnienie po wspomnieniu. Zaczęło się od języka. Maria przestała mówić po śląsku, nawet w domu, nawet we własnej izbie, nawet do siebie. Bała się, że dzieci powtórzą coś w szkole, bała się, że sąsiedzi usłyszą przez cienką ścianę, bała się tego, co mogło się stać, jeśli ktoś doniesie. Gwara, która była głosem jej matki i babki, która niosła w sobie śmiech z dzieciństwa i smak domowych pierogów, ta gwara stała się niebezpieczna i musiała odejść. Maria pozwoliła jej odejść. Potem przyszła kolejna imiona. Anna oficjalnie pozostała Anną, bo to imię przechodziło jako polskie. Ale w dokumentach Maria zaczęła podawać je w zdrobnieniu Anka, żeby brzmiało swojsko. Franciszek stał się Frankiem na papierze, ale w szkole kazała mu przedstawiać się jako Franek, a potem po prostu Franuś. Każda litera, każda głoska była dostosowywana, wygładzana, czyniona bezpieczną. Maria zmieniła też własną wymowę, świadomie, z wysiłkiem, słowo po słowie. Uczyła się mówić jak przesiedleńcy ze wschodu, z tym ich charakterystycznym akcentem, bo ten akcent był akceptowany, był polski, był bezpieczny. Jej własny głos stał się dla niej obcy. W latach 50. życie ustabilizowało się, o ile można nazwać stabilizacją codzienne udawanie kogoś, kim się nie jest. Maria pracowała w spółdzielni, hodowała kury, chodziła do kościoła, który teraz był katolicki, bo ewangelickie świątynie pozamykano albo przerobiono. Dzieci dorosły. Anna wyjechała do Gdańska, Franciszek do Warszawy. Oboje mówili czystą polszczyzną bez śladu akcentu. Oboje znaleźli pracę, założyli rodziny. Oboje rzadko wracali do domu, a kiedy wracali, nie rozmawiali z matką o przeszłości. Przeszłość była tematem zamkniętym, pudełkiem, którego nie wolno było otwierać. Maria rozumiała to milczenie. Sama je stworzyła. Sama nauczyła dzieci, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż prawda. Ale czasem, w niedzielne popołudnia, kiedy siedziała sama w izbie, która po wyjeździe Kowalczyków z powrotem stała się jej izbą, Maria patrzyła przez okno na jezioro i myślała o tym, czego jej dzieci nie wiedzą.
Nie wiedzą, jak pachniały śląskie pola w czerwcu, kiedy dojrzewał owies. Nie wiedzą, jak brzmiała kolęda w dialekcie, którą śpała ich babka. Nie wiedzą, że ich ojciec miał piękny głos barytonowy i śpiewał mazurskie pieśni przy ognisku, kiedy wracał z połowu. Nie wiedzą, bo Maria tego nie przekazała, bo przekazanie byłoby niebezpieczne, a potem było już za późno. Potem wspomnienia zbladły i rozmyły się i zostały tylko obrazy, bez słów. W 1978 roku do drzwi Marii zapukał mężczyzna w średnim wieku, mówiący po polsku z silnym niemieckim akcentem. Przedstawił się jako przedstawiciel Czerwonego Krzyża i powiedział, że ma wiadomości o jej mężu Janie. Jan nie przepadł na Węgrzech, jak Maria sądziła. Trafił do radzieckiego obozu jenieckiego, spędził tam 5 lat, a potem został przesiedlony do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, do wschodnich Niemiec. Żył tam przez 30 lat, pracował w fabryce, ożenił się ponownie, wychował nową rodzinę. Odszedł 2 lata wcześniej, w 1976 roku. Maria wysłuchała tej historii bez słowa. Kiedy mężczyzna wyszedł, została sama z wiedzą, która niczego nie zmieniała i wszystko zmieniała jednocześnie. Jan żył. Żył przez te wszystkie lata, kiedy ona uczyła się być kimś innym, kiedy wymazywała ich wspólny świat, kiedy pozwalała odchodzić językowi, którym rozmawiali wieczorami. Żył i nie szukał jej. Albo szukał i nie znalazł, albo znalazł i zdecydował, że nie warto. Tego Maria nigdy się nie dowiedziała. Ale jedno wiedziała na pewno. Tamten świat, świat młodej Ślązaczki zakochanej w mazurskim rybaku, ten świat odszedł bezpowrotnie i żaden list, żadna wiadomość, żadne odkrycie nie mogło go przywrócić. Maria Kozłik dożyła późnej starości. Doczekała wnuków, którzy mówili tylko po polsku, którzy nie znali słowa po śląsku ani po mazursku, którzy na pytanie o pochodzenie babci wzruszali ramionami i mówili: z Mazur, ale dawno tu mieszka. W jej małym mieszkaniu, do którego przeniosła się w latach 80., na komodzie stały 2 fotografie. Jedna przedstawiała młodą kobietę w śląskim stroju ludowym, druga młodego mężczyznę przy łodzi rybackiej nad Mazurskim jeziorem. Wnuki pytały czasem, kto to jest, a Maria odpowiadała: dawni znajomi. I zmieniała temat. Nie kłamała i nie mówiła prawdy. Robiła to, co robiła przez całe życie. Chroniła siebie i swoich, jedynym sposobem, jaki znała. Historia Marii Kozłik jest historią wymyśloną, ale jest poskładana z setek prawdziwych historii, zapisanych we wspomnieniach, w archiwach, w relacjach zbieranych przez historyków od lat 90. Kobiety takie jak Maria rzeczywiście istniały. Dziesiątki tysięcy kobiet, które zostały na Śląsku i na Mazurach, które przeszły weryfikację, które przez całe życie udawały kogoś, kim nie były. Historycy szacują, że na tak zwanych ziemiach odzyskanych weryfikację przeszło ponad 1 000 000 autochtonów. Wielu z nich nie wytrzymało presji i wyjechało do Niemiec w kolejnych dekadach, w latach 50., 60., 70., w ramach tak zwanego łączenia rodzin. Ci, którzy zostali, często przeżyli swoje życie w cieniu, między tożsamościami, nie do końca zaakceptowani przez nową polską społeczność, odcięci od swojej przeszłości, której nie wolno im było pamiętać publicznie. Dopiero po 1989 roku, po upadku systemu, zaczęto mówić o ich losach otwarcie. Pojawiły się książki, filmy dokumentalne, projekty zbierające relacje ostatnich żyjących świadków. Ale dla wielu było już za późno. Odeszli w ciszy, zabierając ze sobą języki, pieśni, wspomnienia świata, który przestał istnieć. Na pograniczu zawsze jest trudniej, bo granice są liniami na mapie, ale ludzie nie są liniami. Maria Kozłik nie była Polką ani Niemką. Była człowiekiem swojej ziemi, człowiekiem pogranicza, człowiekiem, którego historia zmusiła do wyboru, jakiego nikt nie powinien dokonywać. Dokonała tego wyboru najlepiej jak umiała. Zapłaciła cenę, którą płaciły setki tysięcy innych. Pozostała na swojej ziemi, ale straciła to, co czyniło ją sobą. I może właśnie to jest najważniejsza lekcja jej historii, że można wygrać i jednocześnie stracić wszystko, że można przetrwać,
i jednocześnie zniknąć. Na Mazurach i na Śląsku stoją dziś domy, w których wnuki i prawnuki kobiet takich jak Maria żyją swoim życiem, nieświadome często, jak wiele kosztowało ich babki prawo do mieszkania w tych domach. W niektórych z tych domów, gdzieś na strychu, w starych kufrach, leżą pożółkłe dokumenty pisane gotyckimi literami, zdjęcia ludzi w strojach, których nikt już nie nosi, książeczki do nabożeństw w językach, których nikt już nie rozumie. To są ślady świata, który odszedł. Świata ludzi, którzy przez całe życie byli po prostu tutejsi i którym historia kazała stać się kimś innym. Ich głosy w większości umilkły, ale ich historia pozostaje, zapisana w archiwach, we wspomnieniach, w opowieściach takich jak ta. Historia kobiet, które stały się Niemkami mimo woli, choć nigdy nimi nie były i nigdy nie chciały być.